Pytanie, które obligacje warto dziś kupić, jest tylko z pozoru proste. Tymczasem odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Jeśli jedna osoba zbiera na wkład własny na kupno mieszkania za 3 lata, druga buduje poduszkę bezpieczeństwa, a trzecia odkłada na emeryturę, to każda z nich powinna wybrać inny instrument. W tym materiale sprawdzimy, co zmieniło się w obligacjach od początku roku, pokażę Wam również mój portfel obligacyjny i przeanalizujemy, które obligacje skarbowe mają obecnie największy sens. Nie zapomnijcie o subie. Zaczynamy. Kiedy na początku roku nagrywałem materiał o obligacjach skarbowych, dominował jeden scenariusz. Inflacja miała dalej spadać, a wraz z nią również stopy procentowe. W takim otoczeniu wielu inwestorów zaczęło zakładać, że najlepszy okres dla obligacji może powoli dobiegać końca. Skoro według założeń inflacja wracała do celu Narodowego Banku Polskiego, to wiele osób mogło stwierdzić, że nie ma już większego sensu zamrażać pieniędzy w obligacjach. Pierwsza połowa 2026 roku pokazała jednak, że sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna na świecie jest bardzo dynamiczna. Owszem, inflacja jest dziś zdecydowanie niższa niż 2 czy 3 lata temu, ale w ostatnich miesiącach proces jej spadku wyraźnie wyhamował. W marcu inflacja bazowa wyniosła 3%, a w kolejnych miesiącach była jeszcze wyższa. W kwietniu osiągnęła 3,2% rok do roku, a w maju 3,1%. Nie są to wartości alarmujące, ale pokazują, że droga do celu inflacyjnego na poziomie 2,5% może być znacznie dłuższa niż jeszcze niedawno zakładano. Dodatkowo pojawił się czynnik, którego jeszcze kilka miesięcy temu praktycznie nikt nie uwzględniał w swoich prognozach. Konflikt na Bliskim Wschodzie ponownie skierował uwagę inwestorów na ceny energii, gazu oraz ropy naftowej. W praktyce oznacza to ryzyko wyższych kosztów transportu, produkcji oraz wyższe ceny żywności. To właśnie dlatego wielu ekonomistów oraz instytucji finansowych w Polsce zaczęła podnosić swoje prognozy inflacyjne na kolejne lata. Jeszcze niedawno Bank PKO BP zakładał, że średnioroczna inflacja w 2026 roku wyniesie 2,8%. Dziś prognoza została podniesiona do 3,3%, a analitycy wskazują, że dalsza eskalacja konfliktu może oznaczać kolejne rewizje. Oczywiście nie oznacza to, że właśnie taki scenariusz się zrealizuje. Prognozy ekonomiczne mają to do siebie, że bardzo często się zmieniają. Przyszła inflacja i oprocentowanie obligacji nadal pozostają jedną z największych niewiadomych dla inwestorów. I właśnie dlatego temat obligacji skarbowych jest dziś równie aktualny jak kilka miesięcy temu. Zanim przejdziemy do analizy konkretnych obligacji, chciałbym pokazać Wam, jaką rolę pełnią one w moim własnym portfelu. W moim przypadku obligacje nie mają konkurować z akcjami. Nie kupuję ich po to, żeby pobić globalny rynek czy wybraną spółkę technologiczną. Ich zadaniem jest coś zupełnie innego. Mają zapewniać stabilność i przewidywalność. W październiku 2025 roku kupiłem rodzinne obligacje ROT za 50 tysięcy złotych. Była to decyzja podejmowana z myślą o długim terminie. Nie kierowałem się tym, jak inflacja będzie wyglądała za kilka kwartałów, ani próbą osiągnięcia jak najlepszego wyniku w najbliższym roku. Zależało mi przede wszystkim na zabezpieczeniu części kapitału na ponad dekadę przy wykorzystaniu jednej z najwyższych dostępnych marż ponad inflację, wynoszącej 2,5 punktu procentowego. Równolegle od lipca 2025 roku regularnie dokupuję obligacje EDO w ramach konta IKE Obligacje. W moim przypadku jest to 400 zł miesięcznie, pochodzące z portfela 800+. To dobry przykład, że budowanie pozycji w obligacjach nie wymaga jednorazowej wpłaty dużej kwoty. W długim terminie znacznie większe znaczenie mają systematyczność, konsekwencja oraz efekt procentu składanego. Obie te decyzje łączy wspólny mianownik – wykorzystanie czasu jako sprzymierzeńca inwestora. W przypadku obligacji ROT świadomie zaakceptowałem niższą płynność w zamian za bardzo solidną ochronę przed inflacją. Z kolei regularne zakupy EDO przypominają budowanie portfela emerytalnego krok po kroku, bez pośpiechu i bez prób przewidywania sytuacji rynkowej. Dodatkową korzyścią takiego podejścia jest rozłożenie zakupów w czasie. Dzięki comiesięcznym wpłatom termin wykupu poszczególnych obligacji również przypada w różnych miesiącach, co w przyszłości pozwoli otrzymywać środki z zapadających obligacji stopniowo, a nie jednorazowo. I właśnie dlatego zamiast odpowiadać na pytanie, która obligacja jest najlepsza, znacznie lepiej odpowiedzieć na pytanie, do czego mają służyć moje pieniądze. Zacznijmy od inwestorów, którzy przede wszystkim cenią sobie płynność. Jeżeli budujecie poduszkę bezpieczeństwa albo odkładacie środki, które mogą być potrzebne w ciągu najbliższego roku, największy sens mają dziś obligacje krótkoterminowe. 3-miesięczne OTS oferują obecnie oprocentowanie stałe na poziomie 2%. Nie jest to rozwiązanie dla osób szukających wysokich zysków.
Ich zadaniem jest przede wszystkim bezpieczne przechowanie kapitału przez krótki okres. Można traktować je jako alternatywę dla rachunku oszczędnościowego lub krótkiej lokaty. Podobnie wyglądają obligacje roczne ROR. Tutaj oprocentowanie powiązane jest ze stopą referencyjną NBP. To rozwiązanie dla osób, które chcą zachować dużą elastyczność i jednocześnie mieć oprocentowanie zależne od poziomu stóp procentowych. Nieco ciekawiej robi się przy obligacjach dwuletnich DOR oraz trzyletnich TOS. To rozwiązania dla osób, które wiedzą, że pieniądze nie będą potrzebne natychmiast, ale jednocześnie nie chcą zamrażać ich na bardzo długi okres. Szczególnie interesujące pozostają trzyletnie obligacje TOS z oprocentowaniem na poziomie 4,4%. Dla wielu inwestorów ich największą zaletą jest prostota. Z góry wiadomo, ile wyniesie oprocentowanie przez cały okres inwestycji, dzięki czemu łatwo oszacować przyszły wynik. Nie trzeba zastanawiać się nad inflacją ani decyzjami Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo ciekawym kompromisem pozostają również obligacje czteroletnie COI. W pierwszym roku oferują oprocentowanie na poziomie 4,75, a następnie zależą od inflacji powiększonej o marżę wynoszącą 1,5 punktu procentowego. To właśnie ten rodzaj obligacji bardzo często przychodzi mi do głowy, gdy myślę o osobach odkładających na wkład własny do mieszkania. Jeżeli ktoś planuje zakup nieruchomości za 3, 4 czy 5 lat, obligacje czteroletnie bardzo dobrze wpisują się w taki cel. Z jednej strony dają szansę na ochronę kapitału przed inflacją, z drugiej nie wymagają zamrażania środków na dekadę. Zupełnie inną kategorią są obligacje dziesięcioletnie EDO. Tutaj przestajemy myśleć o najbliższych kilku latach, a zaczynamy patrzeć długoterminowo. W pierwszym roku oferują one oprocentowanie na poziomie 5,35, które jest następnie indeksowaną o inflację powiększoną o marżę wynoszącą 2 punkty procentowe. To rozwiązanie dla osób budujących kapitał emerytalny oraz wszystkich tych, którzy chcą pozwolić procentowi składanemu działać przez bardzo długi czas. Na końcu oferty znajdują się obligacje rodzinne ROS i ROT, przeznaczone dla beneficjentów programu 800+. Mam wrażenie, że wciąż mówi się o nich zdecydowanie za mało. A szkoda, bo dla rodziców regularnie odkładających środki dla dzieci są to jedne z najciekawszych obligacji dostępnych w całej ofercie detalicznej Skarbu Państwa. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, zwłaszcza obligacje 12-letnie, a ich limit kumuluje się z czasem. Spójrzmy teraz na konkretne liczby, bo to one najlepiej pokazują różnice pomiędzy poszczególnymi obligacjami. Przygotowałem zestawienie dla kwoty 10 tysięcy złotych. Wszystkie wartości, które za chwilę zobaczycie, oznaczają realny zysk po potrąceniu podatku belki. Dla obligacji indeksowanych inflacją przyjąłem ten wskaźnik na poziomie 3%. To zestawienie bardzo wyraźnie pokazuje, że czas trwania inwestycji ma ogromne znaczenie dla końcowego wyniku. Przy najkrótszych obligacjach, 3-miesięcznych, zarobicie 40 zł. Trudno oczywiście mówić tutaj o budowaniu majątku. To raczej alternatywa dla trzymania gotówki na rachunku bankowym niż realny sposób na pomnażanie kapitału. Obligacje roczne pozwalają wypracować 324 zł zysku, natomiast dwuletnie 672 zł. Nadal są to rozwiązania nastawione przede wszystkim na bezpieczeństwo i elastyczność. Ciekawiej robi się jednak w środkowej części tabeli, gdzie możemy porównać 3-letnie obligacje TOS i 4-letnie COI. 3-letnie obligacje stałoprocentowe pozwalają zarobić 1117 zł. Z kolei obligacje 4-letnie wypracowują 1478 zł. Różnica nie jest aż tak duża, jak mogłoby się wydawać po dodatkowym roku inwestycji. Powód jest bardzo prosty. W obligacjach 3-letnich działa pełna kapitalizacja odsetek. Każda wypracowana złotówka pozostaje w inwestycji i pracuje dalej. W obligacjach 4-letnich odsetki wypłacane są co roku. Otrzymujemy więc regularny dochód, ale jednocześnie tracimy część efektu procentu składanego. To bardzo ciekawy przykład pokazujący, że nie zawsze dłuższy okres inwestycji automatycznie oznacza proporcjonalnie wyższy zysk. Czasami ogromne znaczenie ma sam mechanizm naliczania odsetek. Prawdziwa przepaść pojawia się jednak przy obligacjach 10-letnich i 12-letnich. Tutaj 10 tysięcy złotych potrafi wypracować od 5 tysięcy złotych do ponad 7 tysięcy złotych czystego zysku. W przypadku najdłuższych obligacji końcowa wartość inwestycji jest o ponad połowę większa od wpłaconego kapitału. Dzieje się tak dzięki połączeniu dwóch elementów. Po pierwsze, wyższej marży ponad inflację. Po drugie, procentu składanego, który działa przez wiele lat. W długim terminie marża oraz sposób naliczania odsetek są znacznie ważniejsze niż oprocentowanie oferowane w pierwszym roku inwestycji. To właśnie dlatego przy inwestowaniu na 10 czy 12 lat matematyka zaczyna działać na korzyść cierpliwego inwestora. Mam wrażenie, że wiele osób nadal trochę ignoruje obligacje skarbowe, mimo że dla części oszczędności mogą być naprawdę bardzo sensownym rozwiązaniem. Dlaczego? Nie jest to produkt giełdowy. Nie trzeba codziennie patrzeć na notowania rynkowe i zastanawiać się, ile kapitału będziemy mieć za tydzień, miesiąc czy rok. Dużą zaletą obligacji jest ich wygoda.
Nie trzeba polować na promocje bankowe co kilka miesięcy. Nie trzeba spełniać dodatkowych warunków, takich jak liczba transakcji kartą czy wpływy na konto. Kupujemy obligacje i pozwalamy pieniądzom pracować. Warto również pamiętać o IKE i IGZE. Wielu inwestorów kojarzy te rachunki emerytalne głównie z ETF-ami czy funduszami inwestycyjnymi, ale mogą być w ich ramach kupowane również obligacje. W długim terminie ograniczenie lub całkowite uniknięcie podatku od zysków kapitałowych może dodatkowo zwiększyć końcowy wynik inwestycji. Niezależnie od tego, czy część swoich oszczędności trzymacie na nieprzewidziane wydatki, planujecie większy zakup w przyszłości, czy po prostu budujecie długoterminowy majątek, obligacje skarbowe mogą być bardzo wartościowym elementem portfela. Jestem ciekawy, które obligacje Wy wybieracie dzisiaj najchętniej. Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za zostanie ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym materiale.